Szanowni Państwo, witam. Agendy naszego spotkania, a więc w pierwszej kolejności sieciowanie, następnie zupełna nowość, przydatny, drobny element dla każdego użytkownika siedzącego w biurze, korzystającego z przeglądarki internetowej oraz aparatu telefonicznego, czyli rozwiązanie Click to Call. Przypomnę elementy związane z multifonem i portem zewnętrznym i uzupełnię go o zupełnie nowe rozwiązanie, jakim jest Platan Phone. No i na sam koniec przypomnę o rejestracji projektów i aktualnych promocjach. Nasz główny dzisiejszy temat to możliwość połączenia ze sobą kilkunastu systemów Platana, Proxim i Libre. Jeżeli chodzi o to sieciowanie, jak wspomniałem, długo obiecywałem, często w rozmowach z Państwem mówiłem, że już jesteśmy blisko i faktycznie ciągle byliśmy blisko, a jednocześnie troszkę za daleko, żeby móc zagwarantować i być zadowolonymi z efektów tego sieciowania. I w końcu nadszedł ten czas, kiedy mamy zielone światło i możemy wdrożyć do sprzedaży, do naszej oferty system sieciowania. Zalety naszego sieciowania w serwerach Proxima i Libre. Przede wszystkim mamy możliwość sieciowania do 16 systemów Proxim i Libre i tutaj też podczas naszego spotkania zaprezentuję kilka różnych wariantów, w jaki sposób możemy te systemy sieciować. Na jednym z pierwszych spotkań na południu Polski, kiedy pokazywałem już wersję beta tego systemu sieciowania, to w momencie, kiedy przekazałem informację o możliwości sieciowania do 16 systemów, od razu padło pytanie, a można więcej? Ja powiem tak. W aktualnej wersji oprogramowania zablokowane jest sieciowanie do 16 systemów. Jeżeli będą projekty, gdzie będzie trzeba więcej niż 16 systemów sieciować, jesteśmy otwarci do rozmowy, możemy przystąpić do zwiększenia tych ilości. Natomiast życzę każdemu przynajmniej jednego w roku systemu sieciowanego z 16 systemami. Mamy 16 systemów Proxima i Libre, co pozwala nam na zsieciowanie razem ze sobą 16 tysięcy użytkowników. To już jest naprawdę potężny system. 16 tysięcy użytkowników to już niebagatelny system do zarządzania. Ja może zdradzę troszeczkę, że w tej chwili nasz dział testowania sprawdza, czy możemy podwoić tą liczbę użytkowników do 32 tysięcy. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł zwiększyć dwukrotnie tą liczbę z 16 tysięcy do 32 tysięcy użytkowników. No to się już robi taki całkiem duży oddział, kilka oddziałów naprawdę dużej firmy. Kolejną zaletą naszego sieciowania jest to, że kanały do sieciowania możemy mieć aż 63 w jednej centrali, czyli jedna centrala może z 63 kanałami jednocześnie prowadzić rozmowy z wyniesionymi pozostałymi centralami w tym systemie. Jeżeli chodzi o 63, a nie 64, bo tu jak wiadomo nasza karta VoIP-owa ma 64 kanały VoIP-owe, a sieciowanie odbywa się przy pomocy karty VoIP, ten jeden kanał służy nam do komunikacji takiej setupowej pomiędzy tymi systemami. Co ważne, system sieciowania jest bezpieczny, a mianowicie tutaj, aby mogło dojść do zsieciowania systemów, wymagana jest autoryzacja pomiędzy systemami i każda para zsieciowanych serwerów ma hasło uwierzytelniające połączenie, czyli nie ma tutaj niebezpieczeństwa. No oczywiście, jeżeli ktoś wycieknie to hasło, no to tu pojawia się niebezpieczeństwo, ale system generalnie jest bezpieczny, jeżeli chodzi o
próby włamań, przechwycenia transmisji. Na pewno wielką zaletą rozwiązania sieciowania w platanie jest prosta konfiguracja. I to będziecie mogli Państwo zaobserwować. To jest kilka pól, które trzeba wypełnić, aby móc spiąć ze sobą serwery telekomunikacyjne platan. Skoro zsieciowanie, no to mówimy tutaj o jednolitym planie numeracyjnym, czyli te 16 serwerów platana, 16 tysięcy użytkowników, wspólny plan numeracyjny, jeżeli chodzi o abonentów wewnętrznych. Nie muszą być to numeracje po kolei setkami czy tysiącami, mogą być porozrzucane, ale wymaga to dobrego scenariusza sieciowania. Jeżeli na pewno wielu z Państwa pamięta poprzednie nasze rozwiązanie łączenia ze sobą serwerów telekomunikacyjnych, tak zwany PIN, Platan Intelligent Networking, to tutaj jednym z większych mankamentów przy konfiguracji szczególnie większych systemów telekomunikacyjnych była konieczność ręcznie przypisania numeracji wewnętrznej. To zajmowało bardzo dużo czasu, nie było funkcjonalne. W nowym rozwiązaniu wystarczy, że skomunikujemy serwery między sobą, a one już wzajemnie wymienią między sobą zakres numeracji, jaki posiadają, czyli nie ma tutaj konieczności wpisywania poszczególnych numerów wewnętrznych. Kolejny element to komunikacja wewnętrzna pomiędzy systemami, czyli tutaj zgodnie z uprawnieniami, jakie zostaną nadane użytkownikom, będą oni mogli komunikować się pomiędzy sieciowanymi systemami. Tworząc to sieciowanie, bardzo mocno słuchaliśmy, jakie główne potrzeby to sieciowanie musi spełniać. Zdajemy sobie sprawę, że można zawsze ten system jeszcze mocniej wzbogacić o nowe funkcjonalności. W tej chwili to sieciowanie jest uruchomione z podstawowymi, głównymi, wynikającymi z rozmów z Państwem funkcjami. I tutaj od razu też chciałbym zaznaczyć, że jeżeli Państwo będziecie sieciować te systemy, będziecie mieli uwagi, co jeszcze ewentualnie dodać, my tych uwag oczywiście będziemy słuchać. Jakie te główne funkcje uruchomiliśmy przy naszym sieciowaniu? A mianowicie w pierwszej kolejności możliwość tworzenia grup wspólnego wywołania z abonentami z wyniesionych systemów. Czyli w serwerach Proxima i Libra możemy stworzyć grupę wspólnego wywołania, w której oprócz abonentów w danej jednostce systemu znajdą się również abonenci z sieciowaniem. Kiedy to jest przydatne? Kiedy to klienci wykorzystują? Najczęściej jest to sytuacja w momencie, kiedy chcemy rozbudować grupę osób odbierających. Są to firmy na przykład mieszczące się w różnych miastach, gdzie w każdym z miast jest po 2-3 handlowców bądź serwisantów. I w momencie, kiedy przychodzi wywołanie, ci serwisanci czy handlowcy odbierają to połączenie, no i kolejne połączenia spadają i nie ma już możliwości, bo wszyscy handlowcy w danym oddziale są zajęci. Wobec tego dzięki funkcji sieciowania i możliwości przypisania tego abonenta zewnętrznego, tego abonenta z wyniesionej centrali w grupie wspólnego wywołania, możemy dołożyć pozostałych handlowców czy osoby pracujące w serwisie z pozostałych oddziałów naszej firmy. Kolejnym elementem, który też bardzo często pojawiał się w rozmowach z Państwem odnośnie sieciowania, to jest możliwość sygnalizacji zajętości abonentów wewnętrznych z wyniesionych jednostek. I tutaj jak najbardziej ta sygnalizacja zajętości abonentów wyniesionych jest przekazywana czy to w postaci sygnalizacji funkcji BLF dla telefonów VoIP-owych i IP, bo coraz więcej takich telefonów spotykamy u naszych klientów, jak również na aparatach systemowych. Tutaj możemy również przy pomocy znanych zestawów przycisków definiować sobie te zestawy i czy to w autoprovisioningu, czy poprzez przypisanie tych numerów do aparatów systemowych, one automatycznie będą się wyświetlały.
Mamy oczywiście możliwość wykonywania połączeń miejskich przez wyniesione systemy. Też wielokrotnie podczas rozmów z Państwem były sytuacje, że mamy jednostkę główną, oddział główny i satelity głównej firmy w różnych regionach miasta czy miast bez dostępu do linii miejskich i ci abonenci z wyniesionych systemów, wykorzystując zasoby tej jednostki głównej, jednostki centralnej, mogą swobodnie wykonywać połączenia na zewnątrz z własną prezentacją MSN DDI, tak aby łatwo było do nich z powrotem później oddzwonić przez użytkownika z miasta. To są zalety naszej funkcji sieciowania. A teraz, jakie są wymagania, aby można było sieciować ze sobą systemy? No, głównym takim elementem jest oczywiście oprogramowanie najnowsze w serwerze, czyli wersja 2.0.4.0.4. Poza tą wersją oprogramowania, systemy, które chcemy połączyć za pomocą sieciowania, każdy z tych serwerów musi posiadać kartę VoIP-ową. I tutaj od razu też informacja, niepotrzebna nam jest żadna dedykowana karta VoIP-owa. Tutaj nie ma czegoś takiego, że do sieciowania musimy mieć odrębną kartę VoIP, a do normalnej usługi z operatorami VoIP czy z abonentami wewnętrznymi VoIP kolejną kartę VoIP. Nie. Tu wspólnie na tej jednej karcie mamy możliwość uruchomienia współdzielonych usług, czyli usługi SIP-owej do operatorów, jak również abonentów wewnętrznych VoIP, jak również tą samą kartę VoIP-ową możemy wykorzystać dla funkcji sieciowania. Czyli jedyny warunek to co najmniej jedna karta VoIP w serwerze telekomunikacyjnym, abyśmy mogli dokonać funkcji sieciowania. Abyśmy mogli korzystać z funkcji sieciowania, to musimy również wykupić licencję na sieciowanie. Licencja na sieciowanie jest to licencja na każdy system, który ma być sieciowany i liczba licencji na danym serwerze określa, ile na danym serwerze możemy wykonać jednoczesnych połączeń do pozostałych systemów zsieciowanych. No i nie może być mowy o sieciowaniu, jeżeli serwery nie są widoczne poprzez sieć LAN-ową, ethernetową, internetową, intranetową. Musimy znać adresację IP tych serwerów, musimy mieć informację, na jakich portach to sieciowanie będzie uruchomione. Jeżeli serwery będą pracować na publicznej sieci internet, odpowiednio musimy również wykonać przekierowanie jednego portu. Także też nie jest to wcale skomplikowane konfiguracja, ustawić przekierowanie jednego portu na routerze, czyli mimo tego, że mamy możliwość konfiguracji za pomocą, czy możemy się połączyć z 16 systemami wyniesionymi, to zawsze możemy to tak skonfigurować, że tylko i wyłącznie jeden port będziemy zajmować do sieciowania. No i nie wyobrażam sobie, żebyście Państwo jako integratorzy nie podchodzili do tematu sieciowania bez przygotowanego LAN-u dla sieciowanych systemów. Niemożliwe jest poprawne skonfigurowanie tego systemu, jeżeli nie wiemy, jaka jest architektura systemu, jaki ma być plan numeracyjny i nie znamy adresacji IP oraz portów, na których są uruchomione te systemy. Musimy dokładnie przed przystąpieniem do konfiguracji przemyśleć system sieciowania. Musimy wstępnie zaprogramować już systemy, najlepiej z konfiguracją abonentów wewnętrznych, linii miejskich itd. Każdy z systemów i na sam koniec dopiero przystąpić do sieciowania, tak aby już po zsieciowaniu tych systemów system automatycznie mógł zaciągnąć chociażby numerację wewnętrzną z pozostałych wyniesionych systemów. To są wymagania. A teraz chciałbym krótko omówić schematy czy takie przykłady, w jaki sposób można sieciować
serwery ze sobą. Na początek najprostszy przykład dwóch serwerów Platan, gdzie za pomocą skonfigurowanego sieciowania możemy połączyć ze sobą te dwa systemy. Najczęściej spotykany przykład sieciowania, który myślę będzie występował, to są trzy systemy połączone każdy z każdym, czyli każdy z systemów Platana synchronizuje numery wewnętrzne wyniesionych systemów i można swobodnie wykonywać połączenia pomiędzy tymi trzema systemami. Następny przykład jest troszkę bardziej skomplikowany, w którym mamy tylko przełączę się na wskaźnik. Mamy cztery jakby główne systemy telekomunikacyjne. Te systemy telekomunikacyjne połączone są ze sobą w formie gwiazdy, czyli każdy z każdym. I te cztery serwery telekomunikacyjne mają komunikację po numerach wewnętrznych między sobą. Jak można zaobserwować, do tego po prawej stronie serwera Libra dwujednostkowego mamy zsieciowany serwer jednojednostkowy Libra, do którego są zsieciowane jeszcze dwa systemy Libra w wersji wiszącej i serwer Proxima. Przy takiej konfiguracji musimy pamiętać, że ten serwer dwujednostkowy będzie miał komunikację z tymi głównymi trzema pozostałymi jednostkami. Serwer poniżej, serwer jednostkowy, będzie miał komunikację tylko z tym serwerem powyżej, czyli z serwerem dwujednostkowym oraz z poniżej umieszczonymi serwerami w wersji wiszącej i serwerem Proxima. Natomiast te poniżej serwer Proxima już tylko i wyłącznie z tym serwerem jednojednostkowym Libry będzie miał kontakt. Czyli jeżeli zależałoby nam, aby system działał w ten sposób, że będzie połączony, że każdy oddział będzie mógł się łączyć z pozostałymi oddziałami, musi być to topologia gwiazdy, czyli musimy połączyć każdy serwer z każdym osobnym, tak jakby linkiem sieciowanym. O tym musimy pamiętać przy założeniach do projektu systemów zsieciowanych. Mamy tutaj jeszcze jeden przykład. W tym przykładzie mamy jednostkę główną, jednostkę centralną, do której podłączone są oddziały, satelity danego przedsiębiorstwa i jak widać tutaj na załączonym przykładzie, te oddziały nie mogą komunikować się między sobą po numerach skróconych, po numerach wewnętrznych. One mają tylko i wyłącznie komunikację z jednostką centralną właśnie w systemie sieciowania. To są przykłady topologii sieciowania naszych serwerów Proxima bądź Libra. Jeszcze jeden przykład, taki troszkę bardziej rozbudowany, gdzie część serwerów ma między sobą połączenia, pozostałe tylko z jednostką główną. I tutaj też możemy się pochwalić pierwszym wdrożeniem, które wykonała w grudniu 2018 roku firma Elter z Ustronia. I to był system przeznaczony dla Urzędu Miasta w Cieszynie i obejmował spięcie ze sobą czterech systemów Libra dla poszczególnych jakby nie chcę powiedzieć oddziałów, bo w Urzędzie Miasta to są jakby referaty czy jednostki organizacyjne. Z czterema jednostkami organizacyjnymi w Cieszynie. I tu mamy tak, połączony Urząd Stanu Cywilnego, Ratusz, Straż Miejską i Ośrodek Sportu. Prawdopodobnie na tym webinarium jest właściciel firmy Elter z Ustronia. Chciałbym mu serdecznie pogratulować udanego wdrożenia. Ja muszę przyznać, że oczekiwałem, że tutaj będzie kontakt, że będzie potrzebna nasza pomoc. Jak się okazało, faktycznie w momencie, kiedy był dobrze wykonany plan sieciowania, sieciowanie z informacji, które otrzymaliśmy
od pana Waldemara przebiegło bezproblemowo, uruchomione od pierwszego, jak to, przepraszam za kolokwializm, strzału. Funkcjonuje bezproblemowo i jest w tej chwili naszym takim dowodem w życiu codziennym, że funkcja sieciowania działa poprawnie. Szczególnie, że ja przyznam się szczerze, nie obserwowałem, jaki jest ruch aktualnie na tych centralach, natomiast patrząc, że mamy do dyspozycji ratusz i Straż Miejską oraz Urząd Stanu Cywilnego, to tych telefonów tam na pewno jest trochę wymienianych między sobą. Także udane wdrożenie już zostało wdrożone, przygotowane i działa. Wobec tego przyjrzyjmy się, czy faktycznie takie proste to sieciowanie jest, jakie się konfiguruje. I pokażę ten najprostszy sposób sieciowania, czyli sieciujemy Proximę i Librę. Mam tutaj Proximę i Librę, które będziemy konfigurować. Serwer Proxima ma numerację na 100 dla ułatwienia, dla potrzeb tutaj tego webinarium zdefiniowaną, a natomiast w naszej Librze numerację mamy na, zaczynając się od 2, czyli na 200. Co musimy zrobić, żeby skonfigurować systemy? Tak jak wspomniałem, musimy posiadać kartę VoIP-ową, musimy posiadać licencję na sieciowanie oraz musimy znać adresację IP do połączenia tych systemów. Aby sieciować systemy, przechodzimy do zakładki Sieciowanie i w zakładce Sieciowanie mamy 3 elementy: serwery, statusy oraz numery. Zaczynamy od zakładki serwery. Serwery przede wszystkim musimy uruchomić, włączyć naszą funkcję sieciowania. Następnie wskazujemy, która karta VoIP-owa będzie odpowiadała za funkcję sieciowania. Jak wiadomo, w serwerach Platana można zastosować kilka kart VoIP-owych, natomiast my musimy tą jedną wskazać, która będzie brała udział w funkcji sieciowania. Następnie musimy podać port, po którym będziemy sieciować nasze serwery. Następnie za pomocą zakładek definiujemy pozostałe systemy, które chcemy zsieciować. I tak możemy za pomocą tego plusika dodawać kolejne serwery. Abyśmy mogli zsieciować system, musimy podać dane identyfikacyjne serwera, czyli musimy włączyć sieciowanie serwera. Zawsze zachęcam do nadawania opisu serwera. W moim przypadku użyłem nazwy oraz numeru seryjnego. Natomiast w życiu, w prawdziwej konfiguracji na pewno przydatne tutaj będzie umieszczenie informacji o nazwie oddziału, miejsca tego oddziału, adresie tego oddziału, czy to ulica, czy miasto. Ta nazwa, którą tutaj wprowadzimy, wyświetli się również w zakładce, co w późniejszym okresie pozwoli nam na szybkie dotarcie do danego systemu, sprawdzenie, czy wszystkie nastawy są poprawne. Następnie wskazujemy model systemu, który będziemy sieciować oraz jego numer sterownika. Te elementy są niezbędne do poprawnej autoryzacji sieciowania pomiędzy poszczególnymi systemami. Następnie ustawiamy parametry połączenia, czyli adres IP, pod którym dostępny będzie ten serwer Libra 9007, w moim przypadku, port, który jest ustawiony na tym serwerze dedykowanym jako port do sieciowania oraz musimy poprawnie wpisać hasło dla pary połączenia, czyli hasło, które wpiszemy w tym miejscu, będzie musiało być identyczne jak w serwerze Libra wpisane do połączenia z naszą Proximą. Następnie oprócz tych elementów w innych ustawieniach
Mamy jeszcze możliwość przypisania maksymalnej liczby kanałów, które będziemy wykorzystywać do połączenia z tym akurat serwerem Libra. Możemy zagwarantować i zapewnić zawsze konkretną liczbę kanałów do połączenia z tym serwerem, bądź możemy ustawić wartość przydzielane dynamicznie, czyli w zależności od posiadanych licencji serwer dynamicznie będzie przydzielał liczbę kanałów. Oraz jeżeli abonenci z naszej centrali mają się dodzwonić do abonentów z Libry 9007, to musi być włączona synchronizacja numerów wewnętrznych, czyli musi nasza Proxima zaciągnąć tą numerację i zapisać ją w swoich danych. Oprócz tych elementów mamy jeszcze ustawienia dla połączeń przychodzących. To są ustawienia dla odpowiednich uprawnień dla abonentów, którzy będą dzwonili z tej naszej Libry do Proximy, ale o szczegółach będziemy mówili na szkoleniach, które są w Platanie przygotowane. Najbliższe odbędzie się 14-15 luty. Przy okazji zachęcam do odwiedzenia naszej strony ze szkoleniami, gdzie można zapoznać się z nowym zakresem tematycznym. Jeżeli chodzi o szkolenia, to również podane terminy tych szkoleń. W ten sposób skonfigurowaliśmy nasz serwer Proxima. Podobną operację musimy stworzyć w naszym serwerze Libra, z tym, że podajemy dane w naszej Proximie. Jeszcze raz przypomnę, hasło w Proximie musi być identyczne jak hasło, które wpisaliśmy później w Librze. Mając dane do połączenia ustawione, w menu sieciowanie statusy możemy sprawdzić stan naszego połączenia i w stanie będziemy widzieli model, numer sterownika, opis, który stworzyliśmy, port, no i najważniejszy element status, czyli czy udało nam się zestawić połączenie z tym serwerem, czy mamy w tej chwili jakieś zajęte kanały, jeżeli chodzi o sieciowanie, oraz parametry związane z czy ustawione są maksymalne i gwarantowane liczby kanałów do wykorzystania w tym systemie. I ostatnim elementem, który mamy przy naszym sieciowaniu, to są numery. I w momencie, kiedy mamy synchronizację numerów wewnętrznych, to automatycznie zostaną zaciągnięte numery wewnętrzne. Dodatkowo zaciągnie się informacja o przypisanych numerach MSN DDI, czyli ten użytkownik, wykonując połączenie poprzez naszą Proximę na zewnątrz, będzie prezentował się numerem o końcówce 1094. Zaciągają się również opisy. W drugą stronę podobnie numery i opisy zostały zaciągnięte z naszej Proximy, czyli numeracja na 100, numeracja MSN DDI oraz opisy. W ten sposób łączymy ze sobą serwery. Oczywiście funkcjonalności, o których mówiłem, czyli grupy wspólnego wywołania, sygnalizacja zajętości abonentów wewnętrznych, to wszystko funkcjonuje w serwerach Proxima i Libra. I teraz chciałbym pokazać taki element, a mianowicie w momencie, kiedy zadzwonimy na numer MSN DDI o końcówce 1094, w tym momencie zadzwoni nam abonent 225, który jest zalogowany do naszej Libry, jest naszym wyniesionym abonentem wewnętrznym. Jeżeli dzwonimy, przychodzi do nas połączenie, jednocześnie, no tutaj to jest nasza centrala, wobec tego mamy sygnalizację zajętości tego abonenta. A zróbmy wywołanie grupowe, czyli dzwoniąc na Proximę, na numer DDI-owy, który skierowany jest na grupę wspólnego wywołania, powinien nam zadzwonić abonent 110, który jest na Proximie, i zadzwoni nam abonent 225, który jest w serwerze Libra. W momencie, kiedy wykonujemy to połączenie, będziemy widzieli stan zajętości abonenta w Proximie
czyli tego naszego wyniesionego systemu, no i jednocześnie wywołanie kierowane do nas. Także mamy tutaj pełną informację. W drugą stronę też, jeżeli zadzwonimy jako ten abonent 225 na numer komórkowy na przykład, pozwolę się przełączyć na swój telefon, tak żeby można było zobaczyć. Jeżeli mamy wykonane to połączenie, w tym momencie na telefonie komórkowym pojawia się prezentacja zgodna z tym, jaki numer MSN DDI został ustawiony dla tego abonenta wewnętrznego 225. Także funkcjonalności główne, o których mówiliśmy, czyli sygnalizacja stanu zajętości, tworzenie grup wspólnego wywołania oraz poprawna prezentacja w ruchu przychodzącym i wychodzącym, funkcjonuje w tych serwerach bezproblemowo i działa sprawnie. Teraz myślę, że to jest czas na zadawanie pytań. Ja jeszcze raz przypomnę, że szczegóły, dokładne możliwości sieciowania, szczególnie praktyka w sieciowaniu serwerów dostępna jest na naszych szkoleniach technicznych, także zachęcam do uczestnictwa w tych szkoleniach. Opis jeszcze raz i zakres znajduje się na naszej stronie internetowej. Dobrze, Szanowni Państwo, w takim układzie przejdziemy do kolejnego tematu. Kolejny temat to Click to Call. To jest rozwiązanie z cyklu drobny element ułatwiający życie, bez którego prędzej czy później, czy inaczej, kiedy korzystamy z niego, to nie zwracamy na to uwagi. Jest on nam przydatny, natomiast jeżeli nam go zabraknie, no to czujemy pewien dyskomfort, czujemy, że coś nam zabrano. I podobnym rozwiązaniem, myślę, będzie cechowało się rozwiązanie Click to Call. Jest to nic innego jak wtyczka do przeglądarki internetowej i tu na tą chwilę mówimy o dwóch przeglądarkach. Mówimy o przeglądarce Firefox i Chrome, które umożliwiają nam wykonanie połączenia klikając numer telefonu, który pojawi się na stronie internetowej. Wtyczka Click to Call dostępna jest bezpośrednio w rozszerzeniach Firefoxa, jak również w sklepie Chrome, czyli można w wyszukiwarce wpisać Platan Click to Call bądź Platan i w tym momencie ta wtyczka się pojawi do zainstalowania. I wtyczka Click to Call współpracuje z oprogramowaniem Platan CTI, a jeżeli ktoś nie posiada Platan CTI, to współpracuje z nowym rozwiązaniem Platan Bridge, o którym też za chwilę powiem. A mianowicie współpraca z Platan CTI polega na tym, że w momencie, kiedy wchodzimy na stronę internetową, w której zapisane są na przykład dane kontaktowe łącznie z numerem telefonu, to w klasycznym rozwiązaniu bez wtyczki Click to Call ta strona mniej więcej będzie wyglądała jak zaprezentowana ta na slajdzie z naszej strony internetowej. Po uruchomieniu wtyczki Click to Call numery telefonów zostaną podświetlone i ustawiony hiperlink w kolorze pomarańczowym. I wówczas za pomocą kliknięcia takiego numeru zostanie wykonane połączenie na ten numer, który kliknęliśmy. Jak wspomniałem, wtyczka Click to Call współpracuje z oprogramowaniem Platan CTI i w najnowszej wersji oprogramowania Platan CTI przy konfiguracji numeru mamy możliwość ustawienia opcji wybrany telefon jest urządzeniem VoIP-owym. Włączenie tej opcji powoduje, że w momencie, kiedy wykonujemy funkcję zadzwoń poprzez kliknięcie czy to w oprogramowaniu Platan CTI, czy poprzez wtyczkę Click to Call, w pierwszej kolejności centrala dzwoni na nasz numer telefonu. Podnosimy słuchawkę i w momencie dopiero, kiedy podniesiemy słuchawkę, system
generuje dzwonek na numer, który wybraliśmy, czy to z oprogramowania Platan CTI, czy z przeglądarki internetowej, ze strony webowej przy pomocy wtyczki Click to Call. Jest to nazwane w kliencie CTI jako wybrany telefon jest urządzeniem VoIP-owym, natomiast tą opcję możemy włączyć również dla telefonów analogowych, systemowych, dektowych, dla portów zewnętrznych. Będzie to miało tą zasadę działania, że wybranie numerów w kliencie CTI bądź na stronie poprzez wtyczkę Click to Call spowoduje, że w pierwszej kolejności telefon do nas zadzwoni i dopiero po podniesieniu przez nas słuchawki zadzwoni na zdefiniowany numer telefonu. Click to Call oprócz współpracy z oprogramowaniem Platan CTI współpracuje również z rozwiązaniem Platan Bridge. Platan Bridge jest to rozwiązanie uruchomione na komputerku NanoPi o bardzo niewielkich rozmiarach. Wymaga tylko i wyłącznie podpięcia do sieci energetycznej i sieci internetowej, intranetowej i po wpięciu otrzymujemy adres IP, gdzie ustawiamy parę informacji dotyczących, na jakim adresie jest uruchomiona centrala, na jakim porcie pracują komendy PCTI i następnie zostawiamy ten komputerek uruchomiony i działający. Następnie użytkownicy korzystający z oprogramowania czy z wtyczki Click to Call przechodzą na dowolną stronę internetową, gdzie pojawiają im się kontakty i za pomocą kliknięcia realizują połączenie. Slajd, który w tej chwili wyświetliłem, to jest slajd z oprogramowania, które jest uruchomione w przeglądarce internetowej i z tego oprogramowania korzystają firmy logistyczne. To jest tak zwana giełda towarowa. Tutaj producenci czy dostawcy wpisują, że mają do przewiezienia towar z miejsca do miejsca i wymagane jest auto o takich parametrach. Czy to z chłodnią, czy z plandeką, czy z pełną budą, czy jakieś specjalne dodatkowe życzenia. Firmy logistyczne, firmy spedycyjne pracujące między innymi na tego typu giełdzie towarowej działają w ten sposób, że muszą jak najszybciej skontaktować się z wystawiającym zlecenie, aby to zlecenie pozyskać. I bardzo często jest tak, że pierwsza osoba, która się dodzwoni, zazwyczaj to zlecenie otrzymuje. Dlatego osoby pracujące jako pozyskiwacze dla firm spedycyjnych towarów czy zleceń nie mogą sobie pozwolić na zbyt długi okres czasu, bo jest wiele firm, które mogą w tym czasie już się dodzwonić do tego klienta. Dlatego dla nich bardzo przydatną funkcją jest właśnie funkcja Click to Call, a mianowicie po załadowaniu strony, przeczytaniu, że tak, mam taki samochód dostępny i on gotowy jest, żeby wykonać to zlecenie, wystarczy, że klikną na dany numer i zrobione połączenie. Oprócz tego, jeżeli zaznaczą numer, mają w opcjach dodatkowych możliwość jeszcze wyedytowania tego numeru przed połączeniem. Nie muszą tracić czasu na wybieranie na klawiaturze tych numerów telefonicznych. Także w ten sposób działa oprogramowanie Click to Call. Na żywym organizmie jak to wygląda? A mianowicie, jeżeli zalogujemy się na stronę, czy otworzymy stronę internetową, przejdziemy w opcję Kontakt. Ja może zwiększę trochę okno. Po załadowaniu się strony numer telefonu zostanie podświetlony na pomarańczowo. W tej chwili jeszcze strona jest ładowana. I po załadowaniu, jeżeli klikniemy w link, zadzwoni nasz numer telefonu i po odebraniu zostaje zestawione połączenie z tym numerem. Nie wiem, czy słychać to, co dzieje się akurat na moim telefonie. Zestawiłem połączenie z numerem platonowym. Wtyczka
Generalnie też umożliwia właśnie zaznaczenie danego numeru, wyedytowanie tego numeru przed połączeniem. Mamy możliwość na przykład obcięcia, dodania jakichś prefiksów, jeżeli to wymaga. Rozszerzenie też bardzo prosto się konfiguruje i zapraszam podczas szkoleń. Na pewno będziemy te elementy przerabiali. I ostatnim elementem, który chciałbym dzisiaj jeszcze omówić, to są elementy związane z naszym rozwiązaniem, które funkcjonuje już od, myślę, więcej niż 6 miesięcy, a mianowicie multifon i port zewnętrzny. Ja tylko krótko przypomnę, że rozwiązanie multifon i port zewnętrzny jest rozwiązaniem pozwalającym na zdefiniowanie kilku wyposażeń, w tym wyposażenia na przykład w postaci telefonu komórkowego, który będzie zachowywał się jak telefon wewnętrzny. I tak pod numerem naszym biurkowym może dzwonić kilka telefonów, VoIP-owy, systemowy, dektowy, ale również może dzwonić telefon komórkowy. Ja nie ukrywam, jestem użytkownikiem funkcji multifon właśnie z portem zewnętrznym i dzwoniąc na numer wewnętrzny do mnie, na biurko, również często dodzwaniacie się Państwo do mnie na telefon komórkowy. I za pomocą tego telefonu komórkowego mogę wykonywać wszystkie funkcje, które wykonuję z telefonu biurkowego, czyli mogę przełączyć rozmowę, zawiesić rozmowę, mogę skierować, skonsultować, mogę przełączyć do pokoju konferencyjnego, mogę utworzyć konferencję na centrali. I korzystając z tego rozwiązania dość intensywnie, szczególnie będąc w delegacjach, no i oczywiście mogąc wykonać połączenie na zewnątrz, nie prezentując się numerem komórkowym, tylko swoim numerem DDI-owym nabiórkowym, pojawiło się kilka elementów, których zaczęło nam brakować w normalnym użytkowaniu. Jednym z głównych elementów jest to, że w momencie, kiedy przychodzi wywołanie do nas, my widzimy, że jest to połączenie od nas z firmy, natomiast nie widzimy, kto tak naprawdę do nas dzwoni. Nie widzimy tego klipa, kto do nas na biurko dzwoni. Jest to podyktowane uregulowaniami prawnymi w Polsce, no i zresztą bardzo słusznymi uregulowaniami, bo podejrzewam, że słyszelibyśmy o dużo większej ilości oszustw w momentach naciągania szczególnie starszych osób na wnuczka czy na policjanta, w momencie, kiedy odbierałyby te osoby połączenia z numerów 999, 997, 998 czy 112. Operatorzy telekomunikacyjni nie pozwalają prezentować się numerem nienależącym do danej linii komunikacyjnej. Dlatego szukaliśmy rozwiązania, co możemy zrobić. No i drugim takim elementem, który też zajmował czas, to jest generalnie wykonanie połączenia do kontrahenta, chcąc zaprezentować się numerem DDI-owym. W tym wypadku musiałem najpierw zadzwonić do centrali na określony numer. Ten numer, w tym momencie centrala identyfikowała, czy jestem numerem uprawnionym do wykonywania połączeń, czy jestem jej numerem wewnętrznym, tyle że prezentuje się numerem miejskim. I w momencie, kiedy mnie zautoryzowała, dostawałem sygnał ciągły i mogłem wykonać połączenie na zewnątrz. Czyli znowuż musiałem dobierać kolejny numer telefonu. Fajne rozwiązanie, natomiast brakowało mu takiej płynności, takiego automatyzmu działania. W związku z tym w tej chwili stworzyliśmy wersję beta oprogramowania na telefony z systemem Android pod nazwą Platan Phone. Jest to wersja beta jeszcze nie publikowana i aktualnie działa na systemie Android w wersji 8 i 9. Trwają prace, żeby również działała na niższych wersjach, na 6 i 7 Androida. Co to oprogramowanie Platan Phone nam daje? W przypadku ruchu wychodzącego, wprowadzając numer telefonu i klikając zieloną słuchawkę, z automatu uruchamiała się aplikacja Platan Phone zadająca nam pytanie, czy chcę
aby to połączenie zostało wykonane jako zwykłe połączenie, czyli przez mój numer GSM, czy chcę, aby takie połączenie zostało zrealizowane przez Platan, czyli przez centralę Platan. Mam możliwość zaznaczenia opcji zawsze zwykłe połączenie, zawsze połączenie przez Platan, czyli jeżeli zaznaczę dany numer, że ma być zawsze przez Platan, to następnym razem, gdy wybiorę ten numer telefonu, już nie dostanę tego pytania, tylko automatycznie według konkretnego scenariusza zostanie zrealizowane to połączenie. W momencie, kiedy kliknąłem połączenie przez Platan, system dzwonił na zdefiniowany numer telefonu w serwerze Platana, na którym następowała autoryzacja mojego numeru i jeżeli przebiegła ona pomyślnie, to system wyświetlał komunikat informujący, że następuje wywołanie na numer, który wprowadziłem, czyli 58 555 88 23. Jeżeli ten numer był zdefiniowany w mojej książce telefonu komórkowego, to również pojawia się opis. No i następuje wywołanie użytkownika, będę mógł wykonać połączenie. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku połączenia przychodzącego. A mianowicie, jeżeli ktoś zadzwonił na mój numer, to dzwoni mój numer biurkowy i numer telefonu komórkowego. Często dzwonienie na numer biurkowy odbywa się od razu, natomiast do zestawienia połączenia na telefon komórkowy potrzebny jest czas zestawienia połączenia do operatora GSM. I w tym czasie na moim telefonie pojawia się anons informujący o tym, że dzwoni do mnie numer, no i oczywiście wraz z opisem, jeżeli jest w książce telefonicznej mojej komórki. Następnie, jeżeli nie odebrałem przez telefon nabiórkowy, rozpoczyna się dzwonienie mojego telefonu komórkowego. Widzę, że dzwoni do mnie Platan, czyli numer, który mam zapisany pod tą nazwą w swojej komórce, a jednocześnie aplikacja Platan Phone pokazuje nam, kto do nas dzwoni. I za pomocą w tym momencie mogę odebrać połączenie, mogę odrzucić połączenie, mogę odebrać i przekazać to połączenie na przykład innej osobie. Natomiast w przypadku, gdybym był na spotkaniu, nie mógł odebrać w tym momencie tego połączenia, to nie tracę informacji o tym, kto do mnie dzwonił. A mianowicie w historii mojego telefonu komórkowego zapisują się dwa rekordy o tym samym czasie wystąpienia, a mianowicie to, że dzwonił do mnie Platan, a jednocześnie informacja, która poprzez Platan Phone dotarła do mojej komórki, kto do mnie dzwoni. I tutaj ważna uwaga, do komunikacji z tym oprogramowaniem wykorzystujemy protokół PCTI i wykorzystujemy oprogramowanie Platan CTI, czyli chcąc korzystać z oprogramowania Platan Phone, musimy mieć zainstalowaną aplikację Platan CTI, czyli serwer wraz z licencjami na stanowiska klienckie. Jak to działa w praktyce? Przełączę się na swój telefon. Pokażę pulpit. Uruchomię stanowisko swojej komórki. Wykonam połączenie przychodzące na początek. W tym momencie telefon biurkowy mój już dzwoni. Mam na telefonie anons, który się pojawił. Następnie rozpoczyna się dzwonienie mojego telefonu komórkowego. Zmienia się status na dzwonek. Mogę odebrać to połączenie. Mogę przekazać to połączenie do innej osoby w firmie. Tak. Mogę wrócić z powrotem do tego połączenia. Aby dalej kontynuować tą rozmowę. W przypadku połączenia wychodzącego wprowadzam numer
Wybieram zieloną słuchawkę. W tym momencie aplikacja pyta mnie, w jaki sposób chcę zrealizować to połączenie. Wybieram opcję połączenie przez platan. Zostaje zestawione połączenie na numer dostępowy do centrali, po którym nastąpi zestawienie połączenia na wybrany przeze mnie numer. Także w ten sposób usprawniamy działanie funkcji platan phone, czy port multifone oraz port zewnętrzny. Elementem chciałbym podziękować za udział w naszym webinarium, za poświęcony czas. Zapraszam do kontaktów z opiekunami regionu, z pracownikami firmy Platan. Zawsze służymy pomocą. Zachęcamy do udziału w nowych szkoleniach. Zachęcam do zapoznania się z tematyką, terminami tych szkoleń. Tutaj terminy proponuję wcześniej się rejestrować, rezerwować sobie miejsce, bo chętnych jest sporo, także im wcześniejsza rejestracja, tym pewniejsze miejsce na szkoleniu. No i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia, czy podczas szkolenia, czy podczas kolejnego webinarium, być może podczas jakiegoś spotkania w terenie. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.